Takiego odcinka na karoserii jeszcze nie było, bo nie tylko jesteśmy na Silesia Ringu i mamy dwa samochody, dwa Golfy, ale oprócz tego będziemy brali udział w prawdziwym track dayu Classic Auto Cup. Ponad 100 samochodów w różnych klasach, takie, które kosztują 3-4 tysiące złotych i takie, które są warte około 1,5 miliona. A my sprawdzimy dzisiaj, które auto najlepiej nadaje się nie tylko na daily, ale także właśnie na takie track day'e. Czy to jest Golf GTI z dopiskiem Club Sport, czy to jest Golf R. Teoretycznie powiecie na pewno Golf R, bo przecież ma większą moc o 33 konie mechaniczne, a przede wszystkim ma napęd na 4 koła. Ale sprawa nie jest wcale taka oczywista, bo Club Sport powstał właśnie z myślą o takich imprezach i z myślą o ludziach, którzy na co dzień chcą jeździć normalnym hatchbackiem, normalnym samochodem kompaktowym, a jednocześnie chcą na weekend sobie wyskoczyć na tor i na seryjnych oponach, na seryjnym zawieszeniu, z seryjnym silnikiem pościgać się z innymi. I wydawać by się mogło, że Club Sport to tylko wzmocniona wersja Golfa GTI. Bo o ile zwykły Golf GTI ma 265 koni mechanicznych, to tutaj mamy 300 koni mechanicznych. O ile zwykły Golf ma zwykły Golf GTI ma 370 Nm, to tutaj tych newtonometrów jest już 400. I powiecie, pewnie tylko pogmerali w sterowniku i podciągnęli tę moc, bo przecież ten silnik 2.0 TFSI o oznaczeniu EA888 Evo 4, czyli czwarta generacja tego silnika, jest podatny na tuning, czyli wystarczy w sterowniku go podkręcić. Ale nie. Po to, żeby tutaj turbo było wytrzymalsze, żeby dmuchało lepsze ciśnienie, to wymieniono turbosprężarkę z tej Garretta, która jest w zwykłym GTI, na turbosprężarkę Continentala. Oprócz tego poprawiono chłodzenie całego silnika, między innymi powiększając wloty powietrza względem zwykłego GTI. I to, pod czym możecie odróżnić wersję Club Sport od wersji GTI, to właśnie trochę inna konstrukcja przedniego zderzaka, który jednocześnie ma lepszą aerodynamikę, ponieważ tutaj wymieniono ten splitter, żeby powodował lepszy docisk. A zmiany w silniku i w aerodynamice to nie wszystko, bo na przedniej osi pojawiła się szpera elektroniczna, która ma zdecydowanie poprawiać trakcję. Oprócz tego przekonstruowano delikatnie przednie zawieszenie. Ma ono inną geometrię. Zmieniono mu geometrię do tego stopnia, że tutaj mamy delikatny negatyw, po to, żeby w zakrętach samochód lepiej się prowadził, więc nie widać tego jest gołym okiem, ale inaczej, nie widać tego w kamerze, ale gołym okiem, jakbyśmy się przyjrzeli, to rzeczywiście to koło jest tak jakby delikatnie pod ukosem. Zmieniono też nastawy tylnego zawieszenia. Mamy nowe łożyska amortyzatora, nowe sprężyny, w związku z czym ta tylna oś trochę lepiej powinna też zachowywać się w zakrętach, lepiej pracować, lepiej reagować na zmianę balansu samochodu, szczególnie tą nagłą. Natomiast niestety w naszym egzemplarzu mamy zawieszenie DCC. Mówię niestety, bo w Golfie R też mamy DCC, co nieco zaburza nam porównanie tych dwóch aut, jeżeli chodzi o prowadzenie. Wolałbym Club Sporta ze zwykłym, standardowym zawieszeniem, jakie tutaj zastosowano. Natomiast jeszcze to, co odróżnia go od GTI zwykłego, to mamy większe tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu. Mamy też zmiany aerodynamiczne w podwoziu, żeby lepiej przysysało samochód na wysokości przedniego zawieszenia. No i jeszcze wracam na chwilę do aerodynamiki, bo różnią się od GTI Club Sporty wszystkie także tylnym spoilerem, który jest taki jak w RC i podwójnie podzielony. Tu widzicie, jest tym momentem podzielony i powietrze nie tylko idzie nad spoilerem, ale idzie też pod spoilerem, co zwiększa siłę docisku i jednocześnie jest delikatnie zmodyfikowany tylny splitter. W naszym egzemplarzu mamy też akcesoryjny wydech Akrapowicza za ponad 10 tysięcy złotych. Gdybyśmy mieli Golfinę z tym zawieszeniem Club Sportowym, to byśmy mieli samochód o centymetr obniżony względem zwykłego GTI i jednocześnie centymetr obniżony względem R-ki. Tak. Club Sport z standardowym zawieszeniem Club Sportowym, czyli tym przekonstruowanym, jest o centymetr niższy od R-ki. Jeżeli chodzi o wnętrze, to zmian względem GTI nie ma już aż tak dużo. Zdecydowanie postawiono tutaj na zmiany konstrukcyjne, zmiany mechaniczne, natomiast na pewno trochę inne są fotele. Tutaj mamy z tkaninką, z alkantarą, specyficzny plaster miodu na tym kawałku i na oparciu nawiązujący do przedniego zderzaka, gdzie też mamy ten wzór plastra miodu.
miodu. Bardzo ładne wykończenie. Naprawdę, jeżeli chodzi, powiem Wam, o jakość wykonania, to mam wrażenie, że w golfach poliftingowych zdecydowanie się poprawiła względem wersji przedliftowej. I jeżeli chodzi o materiały, i jeżeli chodzi o spasowanie tego wszystkiego, użytkownicy wersji przedliftowej narzekali, że to już nie jest ten sam Golf, co 7. Natomiast mam wrażenie, że naprawdę po liftingu dużo się zmieniło pod tym względem. I jeszcze jedna zmiana, oprócz foteli, jest taka, że jak wejdziemy sobie w tryby jazdy, to mamy tutaj tryb Sport i mamy tryb Special z Nürburgringiem, ponieważ samochód zestrojono pod kątem track-day na Nürburgringu. A to wszystko świadczy o tym, że Club Sporta skonstruowano z myślą o codziennej jeździe, normalnej, ale jednocześnie też o tym, że jeżeli chcecie się pobawić, jeżeli chcecie zaznać trochę emocji, to zabieracie to auto na Nürburgring, czy na Silesia Ring, czy na jakikolwiek inny tor, bierzecie udział w track dayu albo nawet podczas zwykłych indywidualnych jazd, gdzie nie mierzy się czasu i po prostu dobrze się bawicie. Plusem Club Sporta jest to, że ma identyczny bagażnik jak każdy inny Golf, między innymi zwykłe GTI, ponieważ mamy tutaj ponad 374 litry dokładnie 374 litry pojemności, ruchomą podłogę, więc można tutaj wrzucić więcej bagaży, pojechać na dłuższy weekend, zostać sobie po tym, jak poszalejecie na torze jeszcze kilka dni, żeby odpocząć w jakimś spa. Nie mamy tutaj na Silesii walizek, ponieważ przyjechaliśmy tylko na jeden dzień, ale jeżeli byście chcieli zobaczyć, ile się mieści tutaj walizek, jak pakowny w rzeczywistości jest ten bagażnik, to obejrzyjcie sobie test zwykłego Golfa GTI, który już opublikowaliśmy, robiliśmy parę miesięcy temu. Tu klikacie i oglądacie. Wadą R-ki, i od tego zaczniemy, jest to, że ma mniejszy bagażnik o 33 litry. I tutaj, tu jeszcze akcesoryjne, jakieś maty, szmaty i w ogóle, matko przenajświętsza. I teraz tak, tej półeczki nie obniżymy, ponieważ w GTI Club Sport to wgłębienie mamy większe i wzmacniacz schowa nam się niżej. Tutaj tej półki nie obniżymy. Ale tak sobie myślę, teraz patrzę, że jakbyśmy nie mieli Harmana Kardona, to przecież to zjechałoby niżej. Natomiast wgłębienia tutaj nie ma z prostego względu. R-ka ma napęd na 4 koła 4Motion. Volkswagen chwali się, że sam opracował ten napęd 4Motion Air Performance Torque Splitter, tak dokładnie to się nazywa, i działać to powinno dokładnie tak jak w Audi S3. Natomiast nie chce mi się wierzyć, że jedna grupa, czyli Volkswagen Group, Audi i Volkswagen odrębnie opracowywały sobie ten system. Myślę, że on ma wiele wspólnego dokładnie z tym Audi S3, a polega to na tym, że nie tylko do 50% przenosi mocy i momentu na tył, ale jednocześnie potem z tych 50% na tyle potrafi 100% oddać tylko na jedno koło zewnętrzne, czyli jak wchodzimy w lewy zakręt i to koło jest odciążone, a tamto dociążone, to tam możemy mieć aż 100% z tych 50%, czyli powiedzmy 160 parę koni mechanicznych, 160 parę koni mechanicznych tylko na tym prawym tylnym kole. Co to daje? Daje to nam możliwość przyspieszania w zakręcie i lepszego prowadzenia w tym zakręcie, wręcz zacieśniania go i nabierania prędkości, ale jednocześnie auto ma tryb driftu. Silnik dokładnie to, co w GTI Club Sport, czyli to samo 2.0 TSI, przepraszam bardzo, bo to nie Audi, tylko Volkswagen, czyli silnik o oznaczeniu EA880 Evo 4, dokładnie ta sama skrzynia biegów, czyli 7-biegowe DSG, natomiast tutaj mamy 333 konie dokładnie, o 33 więcej niż w Club Sporcie i dokładnie tyle, co w najnowszym Audi S3 i oprócz tego 420 Nm. Zaskakujące jest to, że tutaj dostajemy te dodatkowe konie mechaniczne, że dostajemy dodatkowe newtonometry, że dostajemy ten zaawansowany napęd na 4 koła i to auto jest tylko o 12-13 tysięcy złotych droższe niż Club Sport. To nie jest duża różnica, bo spodziewałbym się, że to będą różnice rzędu 30 tysięcy złotych, ale to tym bardziej pozwala zadać pytanie, czy opłaca się dopłacić do R-ki te 12-13 tysięcy złotych, czy w takich warunkach jednak Club Sport, którego sama nazwa wskazuje na to, że nadaje się do ścigania, da sobie radę lepiej. Zawieszenie, jakie tutaj mamy, to też DCC, dokładnie takie jak w tym, czyli Dynamic Chassis Control,
regulowane, jeżeli chodzi o twardość i to w płynnym zakresie. Mamy również ten tryb drift, o którym mówiliśmy i również mamy tryb race, taki dokładnie jak w Clubsporcie, czyli ze znacznikiem Nürburgringu sugerujący, że śmiało to auto możecie zabierać na tor. Różnice wizualne, jeszcze inaczej skonstruowany zderzak, w takim sensie, że wygląd ma inny. Jak sobie popatrzycie na te dwa zderzaki z tej perspektywy, to widzicie, że tam mamy plaster miodu, tutaj plastra miodu nie ma, bo on jest zarezerwowany dla GTI. Tam mamy GTI czerwone, tutaj mamy znaczek R-ki. Nasza wersja to w dodatku taka specjalna, Special Edition Black i wygląda na żywo zajebiście, bo ma, zobaczcie, nawet czarne logo, jeszcze tak jakby dodatkowo przydymione reflektory z takimi delikatnymi jakby niebieskimi wstawkami. One są bardziej granatowe niż niebieskie. Zawsze R-ki były niebieskie. To był charakterystyczny ich kolor, to R było niebieskie, miały niebieskie kolory. Tutaj w wersji Black jest wszystko czarne do tego stopnia, że zobaczcie, nawet zaciski, zobaczcie, przemalowano z niebieskich na czarne. Oczywiście czarne felgi, te są akcesoryjne, bo w standardzie dostajecie felgę, która ma 18 cali, tu jest 19 cali. Tu jest też dodatkowo opona sportowa Potenza Race, bo normalnie Clubsport występuje na zwykłej drogowej oponie, a ta wygląda trochę wręcz powiedziałbym jak semi-slick. Natomiast jeżeli chodzi o GTI, to mamy co? To mamy Bridgestone na tradycyjnej feldze GTI. Czarne słupki, tutaj czarny ten napis Black. Taki sam spoiler jak w GTI, również cały czarny. Mamy też tutaj delikatnie zmieniony ten tylny zderzak, ale bardzo delikatnie, przede wszystkim pod kątem tego, żeby tutaj dwie podwójne końcówki wydechu wstawić i u nas też jest akcesoryjny wydech Akrapowicza, który kosztuje w tym wypadku nie 10 tysięcy złotych jak w Clubsporcie, tylko 20 tysięcy złotych i już teraz mogę wam powiedzieć, że nie warto. Warto zamówić go ze zwykłym i nawet sobie gdzieś jakiś aftermarketowy zrobić, bo będzie po prostu brzmiało to lepiej. Tutaj nie ma takiego super efektu brzmienia, natomiast pokażę wam ciekawostkę. Jak odpalacie R-kę, należy to zrobić tak. Nie kładziecie nogi na pedale gazu, tylko najpierw przez 2 sekundy wciskacie Start Engine, a dopiero wtedy wciskacie hamulec. I wtedy silnik wkręca się na 2500 obrotów od razu i delikatne pop-upy z tego wydechu słychać. Jak jesteśmy w normalu, to się nic kompletnie nie dzieje, ale nie ma ref limitera. Brzmi po prostu jak zwykłe GTI. Kiedy zmienię sobie mode na przykład na race, no to mamy już wtedy wydech w takim sportowym brzmieniu. I tak słyszę przede wszystkim silnik. Tak naprawdę on będzie dopiero pod większym obciążeniem na torze lepiej słyszalny, natomiast i tak nie jest to taki poziom, żebyśmy mogli mówić: o Akrapowicz. To powiem wam, to jest chyba Akrapowicz z AliExpress. R-kę można sobie bardzo fajnie wyspecyfikować. Zobaczcie na przykład fotele, na których siedzę. One akurat mają prawdziwą skórę Nappa. Jeżeli chodzi o kształt, to są bardzo zbliżone do tego, co mamy w GTI Clubsporcie. No i tu się pojawiło dużo niebieskich elementów, ale na tyle delikatnie, nawet przez perforację w skórze przechodzą, że wygląda to bardzo estetycznie, bardzo fajnie. Bardzo fajny dodatek. Karbonik możecie sobie zamówić, nie jest drogi, bo kosztuje około 2000 zł. Ciągnie się przez całą szerokość deski rozdzielczej, nawet tutaj, nawet jest pod zegarami, a także jest na drzwiach bocznych. Podsumowując, mamy samochód o 33 konie mechaniczne mocniejszy, ma 20 Nm więcej. Przez to, że ma napęd na 4 koła z torque splitterem z tyłu, to robi setkę równo o sekundę szybciej niż Clubsport. 4,6 sekundy do 100, 5,6. Ale Clubsport przez swoją nazwę, przez zastosowane w nim rozwiązania, przez to jak komunikuje go Volkswagen, wydaje się lepszym, bardziej rozsądnym wyborem na takie trackdaye, jaki dzisiaj tutaj mamy. Bo owszem, tu mamy więcej mocy, mamy napęd na 4 koła i mamy lepsze przyspieszenie od 0 do 100. Ale tu mamy auto o 100 kg lżejsze, które na zakrętach może się okazać szybsze niż to. A wyścigi wygrywa się nie na prostych, tylko na zakrętach. Na pierwszy rzut jedziemy R-ką. Mam pakiet startowy przygotowany, mianowicie transponder. On musi być z tyłu na szybie naklejony, żeby odczytało nam cały czas. Dokładnie. O, tak, tak. Ale jak to oderwiemy, będą piękne ślady. O, bardzo ładnie, nie? O, super.
Idealna estetyka wpisująca się w nasz kanał. I jeszcze mamy na przednią szybę naklejki, które pokazują, w jakiej grupie jesteśmy. To jest takie przyporządkowanie do klasy samochodów, do ich mocy generalnie. Ale nie wiemy, jak szybki będę na torze, więc jesteśmy w grupie niebieskiej. Ale jakby się okazało, że jestem wolniejszy, to jesteśmy też w grupie białej. A jakby się okazało, że jesteśmy jeszcze wolniejsi niż myślałem, to jesteśmy też w grupie żółtej. Wiadomo, że nie jesteśmy w grupie najszybszej, więc czerwonego nie ma. Powiem wam, że zestresowany jestem. Kurna, przede mną e-tron GT. O kurde, ale ten samochód idzie jak po sznurku. Szok. Zobaczcie, doszedłem e-trona GT. Jesteśmy w białej grupie teraz. W białej grupie jadą Yarisy GR, między innymi. Tutaj mają nadreprezentację tak naprawdę, ale jest też jakaś na przykład BMK trójka E36. Hamulce wzmocnione względem GTI, ale takie jak w Clubsporcie, czyli są dodatkowo... No co tak, chłopaki, wcześniej hamujecie? Ależ powiem wam, on ma skuteczny napęd na 4 koła. Normalnie rzeczywiście wyciąga go w tych zakrętach. Można dodawać gazu. Nie ma żadnej podsterowności, nadsterowności. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, jednego wzięliśmy i cyk. I cyk. M336 przed nami. Mocniejsze hamowanie. Spróbujemy go wziąć od tej. Tak jest. Dobra, mamy E30. Tu już mocniej sobie mogę przyhamować. O, tak jakby mi odciął delikatnie moc w tym momencie. Natomiast jeden problem mam. Powiem wam, że no 1,95 m i ten fotel jest jakoś, kurczę, dosyć wysoko. Wolałbym zdecydowanie, żeby on był z 5 cm niżej. Dotykam kaskiem normalnie sufitu. I znowu mi odciął moc. Jak poczuł delikatnie, że mi się uślizguje przednia moc, to kontrola trakcji się włączyła, ale teraz nie mam możliwości wyłączyć tutaj albo włączyć jej w tryb sportowy niestety. Tu zawsze odejmujemy delikatnie. Tu troszkę gazu, tak jest. Tutaj tniemy. I tu szeroko wychodzimy. Jak na seryjne hamulce, to też powiem wam, że bardzo ładnie reagują. Generalnie samochód sprawia wrażenie bardzo dobrze wyważonego i świetnie reaguje na każde polecenie wydane kierownicą. Fantastycznie wręcz. Jedzie trochę tak wórcowo, bym powiedział. Oczywiście tutaj duży wpływ też na trakcję ma fakt, że mamy oponę taką troszkę usportowioną, tak możemy powiedzieć. Na prostej szybciej pojechałem niż GR Yaris. Oj, troszkę za późne chyba hamowanie. I teraz już trzeba go pięknie schłodzić. O, ale to są emocje, powiem wam. To jest coś w ogóle nieporównywalnego do tego, co robimy normalnie w karoserii, kiedy nagrywamy tutaj zdjęcia. To jest coś zupełnie innego. Tutaj dodatkowe emocje, dodatkowa adrenalina towarzyszące całemu wydarzeniu. To, że musicie patrzeć w lusterka, czy ktoś was wyprzedza, albo przemyśleć sobie wyprzedzenie kogoś tutaj, no zajebiste. Powiem wam, wrażenie takie, że ja pierdzielę. Samochód po paru hamowaniach też powyłączał jakby z automatu niektóre systemy. Natomiast prowadzi się fenomenalnie. Brakuje mi tutaj swobody, jeżeli chodzi o kask. Blisko mam w tym kasku ten zagłówek. Strasznie blisko mam do sufitu. Wolałbym zdecydowanie, żebyśmy mieli tutaj te kilka centymetrów więcej nad głową, a raczej nie tyle więcej nad głową, co raczej chodzi mi o to, żeby ten fotel był niżej umieszczony.
Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie, o to jak to auto, ten układ na 4 koła pięknie wyciąga z każdego zakrętu. Owszem, jak wiedziecie za szybko, to się pojawia podsterowność i mówię, że żałuję, że nie wyłączyłem tej kontroli trakcji. Z tego względu, że pewnie wtedy wypychałby mnie bardziej ten tylny torque splitter, a nie obcinałoby mi moc przy kontroli trakcji, jak się załącza. Właśnie, nie przygotowałem się za dobrze do tej rywalizacji, bo zobaczcie, mogłem sobie ustawić tutaj na przykład to, czyli możemy sobie ustawić na komputerze temperatury robocze z tej strony, na przykład, żeby je obserwować, czy wszystko jest ok. Z drugiej strony możemy sobie coś innego ustawić, na przykład moment obrotowy. Akcelerometr, no to podczas wyścigu bez sensu. Ale na przykład to, ile mam momentu obrotowego w danym momencie. Albo co tam jeszcze? Rozdział momentu. O, ile trafia na przód, ile trafia na tył w danym momencie. Pytanie, na ile by to pomogło rzeczywiście podczas takiej faktycznej, rzeczywistej jazdy. Dokładnie po to kupuje się takie samochody. Żeby nie tylko je pomęczyć w takich warunkach, ale żeby też pomęczyć siebie. Klima była nastawiona na 18 stopni i tak się zgrzałem i tak się spociłem, ale powiem Wam, nie trzeba mieć 500 koni mechanicznych, 600, żeby naprawdę w takich miejscach cieszyć się z motoryzacji, z samochodów. Nie trzeba wydawać pół bańki czy bańki na sportowe auto. Jestem zaskoczony przede wszystkim prowadzeniem. Jak po sznurku czuć, że ta tylna oś delikatnie go wypuszcza. Jak przegniecie, owszem, pojawia się tutaj podsterowność. Natomiast generalnie w momencie, kiedy jedziecie dobrą nitką, to czuć, jak ten tył go ładnie, fajnie wypycha. Bardzo, jeżeli chodzi o takie nastawy, to mógłbym go porównać do Yarisa GR, których pełno tutaj jeździ i mają też swoją rywalizację, bo to jest GR Yaris Cup. I naprawdę przy tych przerobionych samochodach to nie bardzo od nich odstawało. No i tak jak mówiliśmy, ośka nieco mniej mocy, bo o 33 konie mniej, ale też 100 kg mniej wagi. I powiem Wam, że już pierwszy zakręt, jak się trzyma ten samochód przodem nieprawdopodobnie. I ja pitole. Tak jakby przyjemniej brzmi, powiem Wam. I silnik, ale jest na przykład na prostej wolniejszy. Wyczuł samochód przede mną. Generalnie mam wrażenie, że on naprawdę lżej się prowadzi niż R-ka. To jest pierwsze takie spostrzeżenie. No ale więcej tutaj czuć rzeczywiście płużenia. Zdecydowanie więcej płużenia w porównaniu z R-ką. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj na tej serii Classic Auto Cup i na tej drugiej Race Cup jednak jeżdżą samochody przygotowane do tego typu zawodów. Mają klatki, mają semi-sliki albo nawet sliki przy dzisiejszej pogodzie. My mamy samochód całkowicie seryjny, totalnie i jeszcze przednionapędowy, a i tak naprawdę daje radę. Nie musimy każdego kółka robić tak samo szybko. Taktykę niektórzy mają tutaj taką, że jedno kółko robią sobie na przykład wolniejsze, bo liczy się i tak najszybsze kółko. Poza tym my się z nikim tutaj nie ścigamy, więc na przykład puścimy sobie zdecydowanie tutaj tego Yarisa, żeby pojechał sobie przed nami. Tak. A my sobie dopiero za chwilę na spokojnie. Powiem Wam uczciwie, w takich warunkach jak tutaj jadę, to w ogóle nie czuję tak naprawdę różnicy w prowadzeniu, jak jest sucho, jak jest dobry grip pomiędzy R-ką a GTI. Nawet powiedziałbym, że tutaj kontrola trakcji rzadziej się włącza niż tam. To jest niesamowite. Prowadzi się idealnie jak po sznurku, czasami trochę więcej podsterowności, ale to też nie jest dramat. Tutaj na granicy ABS-u trzeba zawsze jechać. No i powiem Wam tak, jak na ośkę to w ogóle petarda. Owszem, warunki są idealne, bo jest suchutko, bo jest dobry grip, dobra przyczepność. Jak mam być szczery, to Bridgestone jest
oponą strasznie. Tylko jak złapie temperaturę, to po prostu pływa. Natomiast porównując do R-ki same napędy, w takich warunkach w zasadzie bardzo porównywalnie się prowadzą. Może czasami, ale naprawdę czasami pojawia się ciut więcej podsterowności tutaj, ale nie ma na przykład przy ujęciu gazu efektu tańczenia tyłu tutaj. W ogóle, kompletnie w zakręcie. On jak po sznurku idzie, a przede wszystkim, i to jest największe zaskoczenie, różnica w masie to tylko 100 kg, a ten samochód lżej się prowadzi. Lżej się prowadzi w zakrętach, lżej się prowadzi w długich łukach, tak jakby łatwiej jest go neutralnie prowadzić niż R-kę. I to jest mega duże zaskoczenie, bo myślałem, że R-ka przez napęd na 4 koła jednak będzie samochodem zdecydowanie lepiej jadącym, nawet w takich warunkach. Nie mam wątpliwości, że jak popada, że jak będzie deszcz, że jak będzie ślisko, czy nawet jak będzie śnieg, to znacznie szybciej pojedziecie R-ką. No bo wiadomo, ten napęd na 4 koła szybciej i skuteczniej będzie wyprowadzał ją z zakrętu, dodacie gazu, ona wyjdzie. Ale jeżeli chodzi o taki czysty fan z jazdy, to Club Sport dostarcza go więcej przez te wszystkie swoje modyfikacje niż R-ka. Naprawdę więcej. Wow! O ile po R-ce spodziewałbym się, przez to, że ma napęd 4Motion z tym torque splitterem, dobrego prowadzenia, to w życiu bym się nie spodziewał tego, że Club Sport jest w stanie dostarczyć takich emocji, takich wrażeń, że wręcz jakby trochę lepiej się, lżej się prowadzi, o to mi chodzi. Jest lżejszy ten samochód w prowadzeniu i to naprawdę czuć. Niby 100 kg różnicy w masie, ale to jest aż 100 kg, jak się okazuje. No więc i jedno, i drugie auto, i R-ka, i GTI w takim seryjnym wydaniu zdecydowanie nadają się do wyjazdu na tor i poupalania, takiego rekreacyjnego. Tutaj większość samochodów miała klatki, miała przystosowane zawieszenia, przyjechała, zobaczcie, na lawetach, bo widać tam lawety stoją, czyli to są samochody, które po prostu jeżdżą tylko po torze. Natomiast to, co bym Wam doradzał i polecał, jak przyjeżdżacie na taki tor, to weźcie sobie prawdziwą oponę semi-slicka albo nawet slicka i do takiej torowej jazdy je sobie załóżcie. Bo jak chcecie w takich kapówkach brać udział, to śmiało, te auta się do tego nadają. Tylko taka opona będzie się mniej zużywała, będzie lepiej kleiła, moim zdaniem jeszcze lepszy czas zrobicie. I to taki lepszy o dobre, może nie zaraz 10 sekund, ale o te 2-3 sekundy może się okazać ten czas lepszy od samochodu na seryjnych oponach. I te Bridgestony, tak zupełnie szczerze, z ręką na sercu, nie nadają się kompletnie do takiej jazdy torowej, bardzo szybko się przegrzewają. Natomiast cała reszta samochodu, jeżeli chodzi o silnik, skrzynię biegów, zawieszenie, dyfry, wszystko to wytrzymuje bez najmniejszego problemu. Ja nie wyłączyłem kontroli trakcji celowo w obu autach, bo w R-ce o tym po prostu zwyczajnie zapomniałem, a później już chciałem tego GTI Club Sporta porównać w tych samych warunkach, czyli też z włączoną kontrolą trakcji. Lepiej ją wyłączyć albo wejść w tryb sportowy, wtedy nie będą nam się ci wszyscy asystenci włączali. Autonomicznego hamowania, odległości od poprzedzającego auta, asystent, gdybyś chroniący przed wypadkiem, który zaciska pasy, a tutaj 2 razy mi to zrobił GTI. Natomiast tak jak mówię, to jest sprzężone z systemami kontroli trakcji, ABS-u, no i niestety w tym przypadku to zadziałało. I wniosek też z tej jazdy torowej jest taki, że szczerze mówiąc GTI bardziej cieszy. Bardziej cieszy, bo jest lżejszy, jakoś tak fajniej się prowadzi, takie jest moje wrażenie. Nie mam wątpliwości co do tego, tak jak powiedziałem, że R-ka będzie skuteczniejsza, kiedy warunki atmosferyczne i na torze będą gorsze, czyli na przykład deszcz będzie padał. No tamten napęd na 4 koła zrobi swoje. Natomiast w tym aucie niższa masa, działanie tej przedniej szpery, nawet jakby bardziej rasowy dźwięk silnika. Wszystko to robi taką robotę, że wsiadacie w Club Sporta i macie wrażenie, że to jest bardziej sportowy samochód. On nawet tak jakby przyjemniej reagował na dodanie gazu. Więc chyba rzeczywiście w przypadku tego auta Volkswagen zrobił daily z możliwością okazjonalnych występów na Nürburgringu czy jakimkolwiek innym torze. Jakbym miał przyjechać na Silesię się pobawić, to wybrałbym Club Sporta, naprawdę. Pytanie, co bym wybrał, jakbym musiał jeździć tak na co dzień, przez cały rok. No bo Golfa, czy to R, czy GTI kupuje się po to, żeby nimi sobie na co dzień normalnie jeździć.
Chwilę o wnętrzu, bo po tym liftingu, tak jak powiedziałem przy okazji R-ki, tak jakby to wszystko jest solidniejsze, lepiej zrobione. Co ciekawe, w przypadku GTI Volkswagen wrócił nawet do fizycznych przycisków na kierownicy i bardzo dobrze, a w R-ce mamy te haptyczne, które niestety nie działają tak jak powinny. To jest dużo fajniejsze rozwiązanie. Nie podoba mi się do końca to, że absolutnie wszystko ma tutaj haptyczne przyciski. Haptyczne nawet są tutaj przyciski do włączania świateł, odmrażania tylnej szyby, do świateł przeciwmgielnych, czy do odmrażania przedniej szyby. Klimatyzację chcę ustawiać, to też tutaj mam panel, który kieruje mnie do klimatyzacji. Tutaj menu parkowania też w tym miejscu. Teraz się nie włączy, bo jadę, a nie stoję. Na szczęście same multimedia są naprawdę fajne, bardzo szybko, bardzo sprawnie działają, można sobie przyporządkować swoje skróty. No jest to dokładnie tak jak w tym Golfie GTI, którego testowaliśmy przed paroma miesiącami. Podstawowe ustawienia są tutaj. Na szczęście przesuwam paluchem i mogę ustawić temperaturę. Cyfrowe zegary, oprócz tego pokazałem Wam, że można je też do jazdy torowej sobie skonfigurować. To mi przeszkadza, ponieważ to jest dosyć twarde. Na szczęście trzymam to na wysokości piszczela i tutaj łydki, więc przynajmniej mnie nic nie boli, no ale czuję, że to jest twarde. Dużo tutaj piano, dużo, więc będzie się to rysowało. Ładowarka indukcyjna tutaj i na przykład mojego telefonu nie chcę ładować, tak jest wyprofilowana. Jak jej nie używam, to mogę to sobie zamknąć i tutaj trzymać telefon. Gniazda USB-C tutaj, ja na początku ich w ogóle nie widziałem, bo tak wysoko siedzę, że o tutaj są schowane. Podłokietnik jest fajnie regulowany, bo i wzdłużnie, i wzwyż. I generalnie pozycja za kierownicą jest super, gdyby nie to. I byłaby jeszcze super, gdybym miał możliwość obniżenia trochę fotela. I to niestety ten problem występuje i w R-ce, i w GTI. Dla osób 1,80 m, 1,85 m będzie super. Natomiast tak jak ja, wolałbym jeszcze siedzieć niżej, nie tylko na torze, gdzie potrzebuję miejsca tutaj na kask, ale nawet w takim codziennym użytkowaniu. Jeżeli chodzi o jazdę, jedziemy teraz sobie w trybie Eco Comfort, możecie jeden z tych wybrać, to absolutnie nic się nie dzieje. To jest normalny i zwykły Golf. Po prostu. Żałuję, że nie mamy tutaj tego klapsportowego zawieszenia, tylko już jest Dynamic Chassis Control, czyli DCC. Natomiast usunięto z tego DCC jedną wadę, którą miały przedliftowe Golfy, mianowicie hałaśliwość pracy. Bo tam w przedliftowych Golfach to DCC było okropne, bo strasznie dobijało na dziurach. Tutaj, nawet jak jedziecie po równej drodze, to nie czujecie absolutnie żadnej różnicy pomiędzy zwykłym Golfem a Golfem R-ką. To zawieszenie po prostu jest neutralne, tak bym powiedział. Nie jest ani przesadnie komfortowe, ani nie jest specjalnie sztywne. Oczywiście wszystko się zmienia, jak to DCC ustawicie w tryb sportowy, czy nawet race. O! Nawet przejazd przez takie torowisko, które nie do końca jest równe, nie sprawia temu samochodu żadnego problemu, nie czujecie tego na kręgosłupie, na kościach. On jest naprawdę bardzo neutralny, jeżeli chodzi o ten zawias i naprawdę po zakrętach, przez to, że ma tutaj delikatny negatyw z przodu, prowadzi się fenomenalnie. W ogóle jak nie ośka. Jestem w szoku, jeżeli o to chodzi. Ten ekran, ja rozumiem, że jest wielki, ale mógłby też zostać trochę ładniej wkomponowany w tę deskę rozdzielczą, naprawdę. No nie do końca mi się podoba po prostu takie przeekranizowanie tego samochodu, szczególnie biorąc pod uwagę jego sportowy charakter. Wolałbym zdecydowanie powrót do korzeni. Cieszę się, że uwzględnili kierownicę. Jeżeli chodzi o oczekiwania klientów, to takie były i przynajmniej ma klasyczne przyciski, więc do tego powrócono. Natomiast wolałbym, żeby tutaj też było więcej tej klasyki, bo ona nawiązuje do sportu. Ale jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy tym samochodem, takie sportowe z toru, petarda. Jeżeli chodzi o komfort w codziennym, normalnym użytkowaniu, nie mam naprawdę najmniejszych uwag. GTI pod względem prowadzenia, pod względem osiągów, emocji, jakie dostarcza, jest nadal naprawdę GTI. A wersja ta, czyli Club Sport, jeszcze podnosi poprzeczkę ciut wyżej względem normalnego, zwykłego GTI, bo czujecie, że on jest szybszy. Po pierwsze, o 0,3 sekundy do setki, 5,6 robi względem 5,9 zwykłe GTI. Po drugie, prowadzenie, czyli szpera. Prędkość maksymalna z pakietem Performance 267 km na godzinę, a to wszystko przy naprawdę zachowaniu neutralnego charakteru przy jeździe na co dzień. To auto jedzie sobie teraz chyba na 7. biegu, w ogóle ma 1500 obrotów. Nic nie jęczy, nic nie buczy, nie hałasuje, nie jest zbyt twarde, nie jest zbyt miękkie, po prostu daily, do jazdy na co dzień. A za chwilę Wam
opowiem, jak pod tym względem wypada R-ka. Wrażenie z R-ki pierwsze, że ma sztywniejsze zawieszenie. Wiem, że brzmi to abstrakcyjnie, bo po pierwsze oba samochody mają DCC, a po drugie przecież to Clubsport powinien być sztywniejszy, skoro zrobiono mu ewentualnie takie nastawy tylnego i przedniego zawieszenia, żeby i miał negatyw i inne sprężyny z tyłu i dodatkowo jeszcze inne łożyska amortyzatora i tak dalej, i tak dalej. Ale takie pierwsze wrażenie jest takie, że to auto jest nieco sztywniejsze zawieszeniowo. Może to jest po prostu subiektywne takie odczucie moje i silnego, bo silny twierdzi, siedząc tam z tyłu, że rzeczywiście też ta jest tak jakby troszkę sztywniej. No, ale abstrahując od tego, to mamy samochód, który tak jakby troszkę przyjemniej reaguje na dodanie gazu. Tak jak delikatnie mu dodam, to tak jakby chętniej chciał jechać do przodu. Możliwe, że to jest efekt tych 20 dodatkowych newtonometrów, choć to jest tylko 5% więcej niż ma GTI Clubsport. Cała reszta dokładnie taka sama. Skrzynia tak samo zmienia biegi. Tak samo przyjemnie i nieco ciężej chodzi układ kierowniczy niż w zwykłym GTI w każdym innym Golfie. I to nie jest tak, że sztywność tego zawieszenia tutaj niby większa. Podkreślam niby, bo to może być subiektywne odczucie po prostu. To niby większa sztywność nie wpływa znacząco na komfort jazdy. W jednym i w drugim aucie jest fajne to, że nie mają mild hybryda i jak tylko dodacie gazu, to one po prostu zaczynają jechać. Nawet jak jesteście w trybie eko, a nawet jak jesteście w trybie komfortowym, to one po prostu chętnie odjeżdżają do przodu. Wystarczy wbić nogę w pedał gazu i raz i pyk. I od razu on się odpycha z tych 4 kół. Natomiast podobnie jak w GTI, Clubsporcie, no w takich normalnych warunkach jazdy kompletnie nie macie świadomości, że tutaj jest 300 koni plus. Zdecydowanie jeździ po prostu jak Golf. Mniej trochę tu hałasują chyba te opony, nie? Takie mam wrażenie. Żaden z nich, ani Clubsport, ani to auto w tych komfortowych trybach jazdy nie są narwane. Nie reagują brutalnie na wciśnięcie mocniej pedału gazu. Po prostu tak sobie zaredukują bieg, żeby delikatnie popchnąć Was z newtonometrów i z koni mechanicznych do przodu. To, co jeszcze w Clubsporcie się zmieniło względem zwykłego GTI, to wypada powiedzieć, to nie tylko to, że mamy tam więcej momentu obrotowego. On został też troszkę inaczej poprowadzony, w taki sposób, że później zaczyna osiągać ten maksymalny moment obrotowy 400 Nm, ale też dłużej go utrzymuje, co jest też taką wskazówką do tego, że to auto stworzono z myślą o jeździe torowej, gdzie częściej jeździcie w górnym zakresie obrotów zdecydowanie, czyli utrzymujecie silnik na wysokich obrotach. No i chcecie kogoś wyprzedzić, to nie musicie wciskać nogi na pedale gazu w podłogę. Wystarczy dosłownie na parę sekund, na 20-30% ją wcisnąć i on już nabiera rozpędu, ładnie jedzie. Value for money, jeżeli chodzi o te wydechy, wcale nie jest dobre. Bo uważam, że aftermarketowo można osiągnąć znacznie lepszy efekt, a tutaj po prostu jak zaczynacie słuchać tego akrapa w RC, za którego zapłaciliście 20 000, to myślicie, o kurna. Nie, powiem Wam, na tym przejeździe już na przykład w ogóle nie czuję większej sztywności tego zawieszenia. Więc tak jak mówię, to jest subiektywne bardzo odczucie. Na początku jak wsiadłem i tam było parę progów zwalniających, to miałem takie wrażenie, że jest sztywniej, ale teraz po przejeździe przez ten przejazd kolejowy, przez to torowisko, to absolutnie nie odnoszę takiego wrażenia. Tak, R-ka jest szybsza niż GTI Clubsport. Po pierwsze, tam 267 z pakietem Performance, tutaj 270 na godzinę, ale to tylko 3 km na godzinę różnicy. Po drugie, tam 5,6 do setki, tu 4,6 do setki. Więc wniosek jest taki, że ten samochód jest lepszym uniwersalnym środkiem transportu na co dzień. On będzie szybszy przy starcie od świateł, on zimą przede wszystkim na śliskiej nawierzchni zapewni Wam lepszą trakcję, będzie też trochę więcej palił, mniej więcej o około litr niż R-ka. Natomiast powiem Wam, że przyjechałem nim tutaj na Silesia Ring i naprawdę bystro jechałem i średnie zużycie paliwa, jakie miał, to 10,5 litra. I jak się nim spokojnie jeździ, to się w 8 litrach zamyka, czyli Clubsport powinien palić jeszcze mniej. I to naprawdę czyni te samochody oba uniwersalnymi środkami transportu na co dzień. Jakbym miał jeździć Golfem, którym chciałbym się cieszyć na co dzień, ale nie planowałbym wypadów na track day'e, na żadne kapy, po prostu jeździć jako daily szybkim, to wybrałbym R-kę.
bo jest bardziej uniwersalna. Przez napęd na 4 koła, może ma mniejszy bagażnik, ale umówmy się, no, to i tak nie jest samochód, który kupujecie po to, żeby jeździć z rodziną na wakacje do Chorwacji, chyba że weźmiecie sobie kombiaka, bo R-ka występuje też w kombiaku, a raczej kombiak występuje w R-ce i wtedy macie w cholerę bagażnika, super osiągi, napęd na 4 koła. Ale jakbym miał w świadomości, że chcę tym samochodem pościgać się z kumplami, albo nawet podoskonalić swoją jazdę na torze, albo po prostu na torze trochę emocji zaczerpnąć, to bym wybrał Clubsporta, bo jest lżejszy w prowadzeniu. Bo genialnie działa ta przednia szpera i w ogóle nie macie wrażenia, że jedziecie tam ośką. Nie wyrywa Wam kierownicy z rąk, ładnie prowadzi się po łuku i w warunkach naprawdę torowych jest po prostu większy banan na twarzy. Nie wiem jak czasy. Winien Wam jeszcze jestem podanie czasów przejazdu dla Golfa R i Golfa GTI, bo kiedy byliśmy na torze, to jeszcze cały czas trwał wyścig, trwał track day. Dodatkowo pojawiły się jakieś błędy informatyczne, zaczął w pewnym momencie coś szwankować ze zliczaniem czasu. Chłopaki to uporządkowali następnego dnia, a w zasadzie tego samego dnia wieczorem i czarno na białym wszystko teraz mam napisane. No więc startowaliśmy w klasyfikacji generalnej, w której było przypisanych 57 samochodów. Najlepszy czas zrobiło Porsche Cayman 1:52,7. To jest jego czas przejazdu. Minuta 52 sekundy i 7 dziesiątych. Najlepsze okrążenie spośród wszystkich chyba 50 kółek, które zrobiło tego dnia. Ja zrobiłem R-ką tylko kółek 5 na potrzeby materiału. Zająłem miejsce 13 z czasem 2 minuty 1 sekunda 127 tysięcznych. 13 miejsce na 57 zawodników seryjnym samochodem, gdzie każdy miał sliki, przerobione zawieszenie, klatki w środku. Generalnie auta tam były po prostu przygotowane do jazdy sportowej na torze. My jechaliśmy seryjnym autem na seryjnych oponach z seryjnym zawieszeniem. Nieseryjny w tym aucie był tylko bąk i kask jego na głowie. Więc uważam, że to naprawdę super czas. Jak na seryjniaka, jak na hot hatcha, który mierzył się nawet z M3 E36 poprzerabianymi tak, żeby jeździć w torowych warunkach. Golf GTI był wolniejszy o 5 sekund. Tutaj zająłem miejsce 21 w całej klasyfikacji generalnej z tym czasem przejazdu 2:06,430 tysięcznych. To oznacza, że był o 5 sekund wolniejszy od R-ki na Silesia Ringu. Ale po pierwsze żałuję, że mieliśmy samochód z takim samym zawieszeniem jak w R-ce, czyli DCC. Dynamic Chassis Control. Bo gdybyśmy mieli to clubsportowe zawieszenie, to myślę, że ten czas byłby trochę lepszy. Po drugie, GTI był przede wszystkim wolniejszy na prostych i to widać było na tej głównej prostej, gdzie w R-ce miałem na prędkościomierzu 200 ponad w momencie hamowania, a GTI miał tam w okolicach 180 paru. Więc na kilku prostych on mógł nadrobić te 5 sekund R-ka w stosunku do GTI. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie w zakrętach, to nadal uważam, że na krótszym torze, bardziej technicznym, gdzie drugi, trzeci bieg tylko jedziemy z dużo niższymi prędkościami, to akurat GTI Club Sport, szczególnie z seryjnym clubsportowym zawieszeniem, byłby szybszy niż R-ka. I kto wie, może jeszcze kiedyś będzie dane nam to sprawdzić. Natomiast oba auta udowodniły, że do tego typu imprez naprawdę się super nadają i to w wersjach seryjnych. Przede wszystkim z jednego względu. Nawet nie chodzi o czasy, tylko chodzi o banana na twarzy i frajdę, jaką dają. Różnica w cenie to tylko kilkanaście tysięcy złotych. W dodatku nareszcie Volkswagen ma taką politykę, że doszedł do wniosku, że kurde, te samochody sportowe towarzyszyły nam zawsze. Zróbmy na tego GTI-ka i na R-kę fajną ofertę i tak jak ten egzemplarz tutaj mamy wypasiony naprawdę po sam sufit. W te wszystkie DCC, te karbony, powiększona felga, wentylowane fotele, prawdziwa skóra, jakieś 250-260 tysięcy złotych. Za 220 da się wyspecyfikować naprawdę fajną wersję, a GTI-ka w fajnej wersji zrobicie sobie za 190-200 tysięcy, powiedzmy. I naprawdę te samochody, przede wszystkim GTI Club Sport, są tego warte. Doskonale się dzisiaj bawiłem w tych autach na torze. Nie trzeba mieć 500 koni pod maską i bańki na koncie, żeby w fajnych warunkach, w fajnym miejscu, z fajnymi ludźmi się po prostu zmierzyć, pościgać, pomierzyć sobie czasy, a przede wszystkim poznać granice swojego samochodu i swoje własne. I nabrać naprawdę doświadczenia za kółkiem.